Jest dużo ludzi w Ukrainie, w Polsce, z Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce latami i oni nie potrafią tak jakby dobrze wysławiać się i komunikować na przykład w Polsce. Ale to co należy robić, żeby nauczyć się języka? Ile zajęło ci dojście tak od zera do takiego poziomu, tego mówisz, no B2, tego takiego komunikatywnego? Ja doszedłem do poziomu B2+, tam swoim równym i nikt mi nie powiedział o słowie spoko. A to jest jedno z pierwszych słów, które ja spotkałem jadąc w tramwaju tam gdzieś na uczelnię. A jeśli ty miałbyś zacząć się teraz uczyć nowego języka od zera, to od czego byś zaczął? Kochani, witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym rozmawiamy z ekspertami i z osobami, które nauczyły się z sukcesem języka polskiego. A dzisiaj mamy dwa w jednym. Mamy eksperta do spraw nauki języków obcych i osobę, która mówi świetnie po polsku. Vlad. Siema Vlad. Dziękuję. Siema, dzień dobry, cześć wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Kamil, bardzo mi miło, że tak gdzieś tam zauważyłeś i chciałeś porozmawiać na ten temat. Języki to dla mnie to jest temat rzeka, nigdy nie kończący się temat, mogę rozmawiać o tym godzinami, więc bardzo mi miło, jeszcze raz dziękuję. Super, super. Także jeśli wy uczycie się polskiego albo jesteście Polakami i uczycie się innych języków, interesują was inne języki, to ta rozmowa będzie dla was. A jeśli dodatkowo uczycie się polskiego, chcielibyście wesprzeć mój kanał, mieć dodatkowe materiały, to na Patreonie znajdziecie podcast. A jeśli jesteście Polakami i chcielibyście wesprzeć mój kanał, tak aby mógł na przykład publikować takie wywiady częściej, to możecie wesprzeć mnie na Patronite. Zapraszam. A teraz, Vlad, nie wiem dużo o tobie, widziałem twój profil na Instagramie, widziałem, że mówisz świetnie po polsku, dlatego zdecydowałem się ciebie zaprosić do podcastu Hardcore Polyglot, tak? Hardcore Polyglot. To w ilu właściwie językach mówisz i w jakich? Ja mówię w 5 językach, 5. To jest ukraiński, mój ojczysty, mówię też w rosyjskim, polskim, angielskim i francuskim. Więc Okay. 5 języków, no już jest za dużo, już czuję, że jest za dużo. Już jest za dużo. No a dlaczego właśnie, jak zaczęła się u ciebie ta zajawka taka, my mówimy, na naukę języków? Jak to się u ciebie zaczęło? Życie Kamil. I jakby szczerze to wyrosłem w takiej rodzinie, w której miałem tylko jedną osobę w całej rodzinie, która rozmawiała w innym języku, oprócz rosyjskiego, bo rosyjski to tak trochę wyrastamy z nim w Ukrainie. Wyrastaliśmy w tamtym momencie. I generalnie to pojawiła się u mnie w pewnym etapie możliwość, tak można powiedzieć, że wygrałem na loterii w jakiś sposób. Ja przynajmniej to uważam, że wygrałem na loterii i pojawiła się u mnie możliwość studiować w Polsce. No i dla mnie to było po prostu okazja życia, bo z miasteczka, małego miasteczka, w którym ja tam się urodziłem i rosłem, to nie widziałem za bardzo jakichś perspektyw i jak zobaczyłem tą jedną możliwość, że mogę studiować w Europie i mogę studiować w Polsce, to postanowiłem sobie, że ja zrobię wszystko, co jest w moich siłach, żeby to się zrealizowało. No i tak zacząłem się uczyć polskiego. To byłem w klasie takiej 8, czyli miałem tak 3 lata do końca szkoły i pojawiła się u mnie ta możliwość. Ja w takim i wtedy wychodzi na to, że miałem gdzieś takie 3 lata, żeby nauczyć się polskiego, żeby zacząć studia w Polsce. Więc to była taka trochę spontaniczna decyzja, trochę taka nagła, ale jak się ona zobaczyła, to trzeba z takich opcji korzystać i trzeba takie możliwości brać. No i jak tam było z nauką polskiego? Czyli uczyłeś się polskiego jeszcze zanim tutaj trafiłeś, tak? Jeszcze mieszkając u ciebie. Do Polski, tak. No bo jest pewien standard, który
musisz, języka, który musisz mieć ja zaczynałem studia, ja chciałem pójść na studia prawnicze. I no, to nie jest łatwo w swoim ojczystym języku studiować prawo, a tutaj ja sobie postanowiłem, że będę studiować prawo jeszcze w Polsce. No i ja zrozumiałem, że poprzeczka jest bardzo wysoko i muszę zrobić znowu, tak jak powiedziałem, wszystko, co jest w moich siłach przynajmniej. I moje cele były na początku po prostu przeżyć pierwszą sesję, potem przeżyć pierwszy rok. No i przez cały czas studiowałem, chodziłem na kursy, słuchałem podcastów. Ja przeszedłem wszystkie kursy, które są dostępne w moim mieście, w Równym. Czyli I takie kursy stacjonarne jeszcze, tradycyjne. tak, kursy stacjonarne. Próbowałem czytać książki. No przeszedłem te wszystkie kursy w Równym i mówię, no dobrze, ja już mam ten poziom taki B2+, który tam skończyłem, ale na serio, no to nie jest żaden poziom, żeby studiować prawo. No jakby ja mogę komunikować i czułem, że dobra, już mogę zakomunikować to, co generalnie chcę, to, co na przykład czegoś potrzebuję, ja to powiem. Ale tak czułem, że no to nie jest poważne, jeżeli chodzi o jakieś uczenie się prawa, nie? I przychodzę do swojej tej takiej instytucji, która robiła mi kursy, bardzo świetnie, bardzo mi się podobała. I mówię im o tej sytuacji, że no dobrze, jakie są następne kroki? Jakby ja mam jeszcze tutaj 4-5 miesięcy do wyjazdu, co ja mogę dalej robić? A oni powiedzieli, no przepraszam Vlad, już wszystkie kursy zrobiłeś, które my oferujemy, jakby co najwyżej mogę ci dać, tam już rozmawiam tak wprost z jedną z pań, które nas uczyły, ona mówi, no ja mam kilka książek, mogę ci dać książki, będziesz czytać po prostu. No i to, co zrobiłem, ja po prostu za 3 miesiące, do 4 miesiące do wyjechania do Polski po prostu czytałem non-stop. Czytałem non-stop, na głos, no bo było takie zawsze taki niepokój, że no a jak to ja wyjeżdżam do innego kraju, w którym nie mam żadnych znajomych, nie mam żadnej rodziny i będę studiować prawo gdzieś tam. To w ogóle nikt w rodzinie w to nie wierzył i jakby to było takie coś, co ja sobie tam wymyśliłem. No, więc to było coś, to było wyzwanie. No i przyjechałem już zacząłem studia w Krakowie, przyjechałem do Krakowa i czułem to bardzo, że nie wystarczy mi i dobrze, że tak pracowałem nad tym językiem, bo miałem rację przez cały czas, że to nie jest poważne. Jakby studiowanie prawa na poważnie na uczelni, no to nie jest, to nie w kij dmuchał, jak pan profesor Marczak mówi, to nie w kij dmuchał. Ale z drugiej strony czułem też, bo studiowałem z innymi osobami z Ukrainy, z innych państw tak samo i widziałem, tak komunikowałem z nimi i też widziałem na przykład na ile im było trudniej przez to, że oni nie mieli takiego podejścia. Bo jednak ja już miałem taką bardzo mocną podstawę, próbowałem tak też angażować się w jeszcze więcej jakichś konwersacji, w jeszcze więcej jakichś takich interakcji i no, było też ciekawe, że na przykład ja doszedłem do poziomu B2+, tam w swoim równym i nikt mi nie powiedział o słowie spoko. A to jest jedno z pierwszych słów, które ja spotkałem jadąc w tramwaju tam gdzieś na uczelnię. I ja takie, ale co znaczy spoko? Jakby ja coś tam, tak domyślam się, co to znaczy, ale tak myślę, jak takie podstawowe słowo mogło być po prostu pominięte na całej mojej drodze uczenia się polskiego. I wtedy też zacząłem tak myśleć, że w sumie, no, jeżeli nauczyciel nie mieszkał wystarczająco długo w tym środowisku językowym, to no, on będzie miał swoje limity. On będzie tak mówił, będzie uczył bardziej takiego książkowego języka. No, Tak, tak. A który, mam pytanie, bo jeszcze jeśli chodzi mi o te właśnie w równym, tak? O tę no, twoją naukę języka. Jaki to był rok? Jakie to były lata? to był 2000. Ja kończyłem szkołę w 2019. Tak, w Okej. 19, więc to były takie 17, 18 i 19 rok. Okej, wtedy jeszcze nie było tyle kanałów na YouTube. Jeszcze Polish with Kamil nie istniało. No, tak, no. Plus jeszcze to było tak mało rozwijane, że ja jeszcze nie wiedziałem, bo trzeba jeszcze wiedzieć o jakichś kanałach. Pamiętam, jeden z pierwszych kanałów, który zacząłem oglądać jeszcze chodząc na te kursy, był
Historia bez cenzury, to mi się bardzo podobał. No, ale nie było, mi się wydaje, że może ja nie szukałem, może nie umiałem jeszcze szukać, bo to też jest taka kwestia, że trzeba umieć szukać te kanały, trzeba umieć szukać jakby i trzeba tak siebie zmusić, żeby coś oglądać, trzeba mieć taki odpowiedni mindset. Bo jeżeli ktoś chce nauczyć się języka tak na jakiś poważniejszy poziom, to, to musi być taka zmiana w twoim takim patrzeniu na to, że to już jest, to musi stać się częścią twojego życia. Mhm. A mam do ciebie pytanie. Mam do ciebie pytanie z twojej perspektywy, bo jeszcze właśnie jeśli chodzi mi o tą naukę, zanim jeszcze trafiłeś do Polski, bo tak jak mówię, oglądają nas teraz być może inni uczniowie, ale też oglądają czasem Polacy. Na przykład ja z mojej perspektywy, wiesz, osoby z Ukrainy bardzo, tak mi się wydaje przynajmniej, może mnie wyprowadzisz z błędu, ale osoby z Ukrainy bardzo szybko uczą się polskiego, tak? Mamy teraz, wiadomo, masę osób z Ukrainy tutaj w Polsce. Wszyscy mówią, może nie tak jak ty mówisz, wiesz, perfekt, praktycznie bez akcentu i tak dalej, ale wiesz, na poziomie komunikatywnym praktycznie każdy jest w stanie porozmawiać, nie? To jeszcze wtedy, jak uczyłeś się, powiedzmy, tą tradycyjnymi metodami, tak? Tak. Ile zajęło ci dojście tak od zera do takiego poziomu, tego mówisz, no B2, tego takiego komunikatywnego, że byłeś w stanie na B2. każdy poziom porozmawiać? To jest ciekawy temat. Ja nie lubię za bardzo mierzyć to w latach i teraz opowiem dlaczego. Ale dla mnie, w moim personalnym przypadku, odpowiadając na pytanie, to u mnie to zajęło takie 2 lata, 2,5 roku może. No. Dlaczego ja nie lubię odpowiadać to w latach? I to teraz będzie wyjaśnione, dlaczego też jakby niektóre osoby uczą się szybciej aniż inne konkretnego języka. Jest to bardzo, tu już jest to udowodnione, to nie jest żadna teoria. Jest taki podział językowy w świecie i mamy na przykład języki bardziej oddalone od siebie i mamy takie dalsze języki od siebie, tak? I jest konkretna ilość godzin, która taka średnio jest wymagana, żeby dojść do jakiegoś poziomu. Na przykład dla osoby z Ukrainy, z Polski, żeby nauczyć się angielskiego, tak jak to jest coś, co ja uczę przez cały czas i zawsze mówię o tym przykładzie, to jest to liczba mniej więcej 1000 godzin. Przez to, że języki są na tyle oddalone, że dużo jest takich zupełnie takich innych podejść, na przykład do rozwiązania, jak powiedzieć, zamiast przypadku, na przykład jakoś odmienić to w No, zdaniu. zupełnie inna struktura, jasne. Tak, ale są języki też jakby do siebie przybliżone, na przykład, żeby na przykład Ukrainiec się nauczył rosyjskiego, czy na przykład polskiego, to jest 600-500 godzin do takiego poziomu B2, tak? Ale na przykład, żeby ja albo ty, żebyśmy się nauczyli chińskiego, to na przykład jest już 3000 godzin, tak? Więc jakby dlatego na przykład osoby hiszpanojęzyczne, tak z takiego tego Hispanic World, oni uczą się o dużo łatwiej łaciny, włoskiego i portugalskiego, dosłownie tak samo jak polski jest przybliżony do ukraińskiego. Więc to działa w dwie strony, że na przykład jak dla Ukraińców jest łatwiej nauczyć się polskiego, tak i dla Polaka teoretycznie nie ma takiego aż wielkiego zapotrzebowania, ale jakby teoretycznie, jeżeli Polak chciałby się nauczyć ukraińskiego albo rosyjskiego, to zajmie mu do takiego poziomu B2 takie 600-500 godzin. Powiem ci, że ja uczę się teraz, sorry, wejdę ci w słowo, powiem ci, że ja teraz uczę się rosyjskiego i myślałem, że szczerze będzie łatwiej niż jest w rzeczywistości dla mnie z rosyjskim, ale może potem o tym pogadamy. No, język polski jest oddalony bardziej od rosyjskiego niż od Oczywiście. ukraińskiego. Oczywiście. Na przykład ukraiński jest bardziej podobny do polskiego niż do rosyjskiego. Tak, tak. I dlatego na przykład dla ciebie już to będzie może nie 500-600 godzin, takie 700 do 800 godzin to chodzi. A dlaczego lubię o tym mówić? Bo to zabiera całą kwestię talentów. Ja nie wierzę w talenty, ja zawsze zwalczam te wszystkie mity o tym, bo jeżeli jesteś bardzo utalentowaną osobą, to raczej osiągniesz ten poziom po prostu o 100 godzin szybciej, najwyżej. No nie ma takiego, że ktoś osiągnie, nie wiem, B2 poziom, w ogóle będąc na przykład w żaden sposób
niezwiązany z tym innym językiem za jakieś, nie wiem, 100 godzin. To nie istnieje czegoś takiego. Ale ludzie lubią o tym mówić jako taki, wiesz, jako takie excuse takie, że ja nie mam talentu, ja nie będę się tego uczyć, albo nie będę się tego podejmować. Tego nie istnieje talentów. To jest po prostu praca i tak samo jak ludzie mówią, dlaczego nie lubią mówić w latach albo tak mierzyć w czasie, ile czego się uczę, no bo ludzie chodzą do szkoły, 10 lat na przykład uczą się jakiegoś języka i potem mówią, ale ja w szkole uczyłem się 10 lat języka i nie umiem powiedzieć kilka nawet zdań. No ale policzmy, ile ty się uczyłeś. 2 razy na przykład w tygodniu po godzinie, w grupie tam z 30 osób, w której jakby jeszcze dzieci nie uczą się szybciej od dorosłych, bo nie mają motywacji, nie mają struktury. I jeżeli ty uczysz, tak można powiedzieć w inny przykład taki podam, jeżeli ty będziesz się uczył każdy dzień, dosłownie godzinę, to ty na koniec roku będziesz miał tylko 365 godzin. I wydaje się, że no to już jest taki dobry sukces, ale kto tak naprawdę z wszystkich osób, które tam uczą się języka, kto tak naprawdę robi po godzinie dziennie? To wymaga takiej mocnej dyscypliny, nie jest takich osób dużo i realistycznie to nigdy nie jest 365 godzin na rok. No, ale generalnie, jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo zmotywowany, to nie ma żadnego ograniczenia, żeby na przykład nawet dojść do tego 1000 godzin za sam rok, za jeden rok. Jeżeli ktoś ma, na przykład tak się uczą języka wiem, że służby specjalne Stanów, oni na przykład im płacą za to. To jest ich praca, tak? Na przykład człowiek w pracy za jeden dzień, nie wiem, odbywa 8 godzin. No i to jest ich praca, ich wrzucają w takie środowisko, im płacą za wszystko, im płacą za to, że oni się uczą i oni zbierają te godziny w bardzo szybki czas, tak? To jest bardzo intensywny kurs mają i na przykład dochodzą za rok, za taki pół roku do takich już średnich poziomów i które na przykład zajmują lata innym ludziom. Ale to nie jest przez to, że oni mają jakieś takie magiczne wtyczki, czy mają, nie wiem, tam nie wiadomo jakieś sekrety uczenia się. To jest po prostu godziny. Oczywiście. Ja na przykład lubię mówić, że jeżeli ktoś, ostatnio nagrywałem filmik na ten temat, że jeżeli widzisz inną osobę, która mówi dobrze w tym języku i ty myślisz, że to jest po prostu talent, ty po prostu raczej nie wyobrażasz sobie, ile ta osoba spędziła godzin na jakiś język. Więc no, uważam, że ta myśl jest bardzo taka optymistyczna, bo ona zabiera w ogóle z równania ten talent i takie coś niewiadome. My po prostu ich liczymy godziny. Masz rację. To jest, wiesz, taki stereotyp. Czasem się śmieję. Na pewno będzie mnie oglądać moja mama. Pozdrawiam cię, mamo. Ale właśnie też mówię tam w innych językach i tak dalej. I ona właśnie zawsze się denerwuje na nią. Wtedy, wiesz, jak mama nam zwraca uwagę, to się denerwujemy. Jak mówi mi, bo ty masz talent. Ty masz talent, no, ty masz głowę do tego. Nie? A ja mówię, nie, po prostu poświęciłem setki, jak nie tysiące godzin na to, nie? Swojego wolnego czasu i tyle, nie? I jest dokładnie tak, jak mówisz. Plus jeszcze jak mówisz komuś, że to jest talent, to jakby tak umniejszasz tej pracy tej osoby. To jest po prostu talent. No to po prostu dane. No. On ma do tego łeb. On ma do tego łeb, nie? Tak. No. Generalnie to jest takie, mi się wydaje, że to jest to dużo prostsze niż ludzie sobie myślą i ludzie to komplikują i próbują szukać jakichś sekretów, a wiesz, jak na przykład, pamiętasz taką bajkę Panda Kung Fu i tam ja lubię bardzo ten przykład, nie rozumiałem tego jak byłem dzieckiem, nie rozumiałem tego epizodu, tej części filmu, w której jakby ten Panda Kung Fu otwiera ten taki, wiesz, scroll i no chce się dowiedzieć ten sekret smoka, czy jakoś tak on się nazywał. I on otwiera go i sekretu nie ma. I właśnie sekret polegał na tym, że nie ma żadnego sekretu. No i ja właśnie podaję ten przykład jako przykład do wszystkiego. Nie ma sekretu, aniż po prostu to robić i tak samo w nauczaniu się języków. Nie ma żadnej magicznej pigułki, która, no przynajmniej jeszcze teraz, nie wiadomo co tam będzie. Jeśli jesteśmy przy tym temacie, bo nie skończyliśmy jeszcze tematu języka polskiego, ale to myślę, że to jest fajny temat, żeby go teraz pociągnąć. Bo jasne, mówisz o godzinach, tak? Tak. Które trzeba przebyć, to jest jasne. Ale my też
sam czas nie wystarczy, musimy też wiedzieć, co mamy robić. Tak? Muszą też ludzie wiedzieć, co mają robić, są też potrzebne odpowiednie metody i tak dalej. To jeśli ktoś chce nauczyć się języka, być może pozostawmy randomowa osoba, to znaczy, nie wiem, ogląda nas teraz Anglik, chce nauczyć się polskiego, albo Polak chce nauczyć się hiszpańskiego. Nieważne, ale to co należy robić, żeby nauczyć się języka? Bo wiemy już, że trzeba poświęcić dużo czasu, ale jak trzeba ten czas spożytkować? To jest bardzo dobre pytanie. To jest to pytanie, które zawsze człowiek musi zadawać jako takie drugie po tym, jak już decydował, jaki język on chce, którego języka się chce nauczyć. No to tak, to język składa się z kilku części, tak? To jest jakieś 5 podstawowych części. To jest gramatyka, słowa, listening, tak? Jakby takie audio. No, taki słuchanie, input. słuchanie. Słuchanie, słownictwo też i tam może jakiś jeszcze jeden topic. No jest listening, reading, speaking, nie? Grama, bla, bla, bla. Generalnie i trzeba zawsze pamiętać i podchodzić do tego w taki kompleksowy sposób, że jeżeli chcesz być na wyższym poziomie w jakimś języku, to musisz wszystkie te dziedziny ćwiczyć. Bo jeżeli ćwiczysz na przykład tylko czytanie i przez cały czas czytasz, to nie dziw się, że na przykład po jakimś czasie ktoś mówi, że na przykład ale ja umiem bardzo dobrze czytać i wszystko rozumiem na słuch, ale nie umiem nic powiedzieć, bo się zamrażam, ja w ogóle po prostu mam taki stres. I ja wtedy pytam, no dobrze, ale ile czasu spędziłeś na praktykowanie speakingu, na mówienie? Ale o co ci chodzi, bo na przykład nie mam partnera, z kim mówić, no ale to nie jest problem, czyli mówisz, że w ogóle nie spędzasz czasu na mówienie? No wychodzi na to. No to wtedy nie ma się co dziwić, że taka osoba nie może powiedzieć żadnego zdania, jeżeli ona nigdy tego nie praktykuje. Nie? I ja zawsze mówię, że trzeba wszystkie te dziedziny ćwiczyć jednocześnie, tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś robi sobie plan pracy i zawsze trzeba takie plany robić i zawsze trzeba jakieś cele wystawiać, że na przykład jeżeli ktoś zaczyna, no to niech jego cel będzie na przykład osiągnąć A1 w tym poziomie. Jeżeli ktoś już jest na jakimś poziomie średnim, no to niech jego poziom będzie na przykład, jego następny cel będzie tam B1 plus albo B2. No ale trzeba wystawiać sobie cele i rozpisać sobie tak, że na przykład jest czytanie, słuchanie i coś tam. No to jeżeli dzisiaj ja czytam, no to ja sobie wyznaczam czas, że na przykład 30 minut czytam plus tam 30 minut słucham. Jutro mam zapisane, że na przykład mam ćwiczyć pisanie, tak? No to na przykład jutro piszę rozprawkę na jakiś temat, który dotyczy mojego życia. Jeżeli nie jestem na takim poziomie, żeby pisać rozprawkę, no to ja piszę zdania. Piszę na przykład, przez cały czas teraz się tak bardziej uczę francuskiego, bo to jest na razie mój taki język, który odstaje na poziomie od wszystkich innych, które znam. No to ja tak robiłem, jak zaczynałem, że tak jakby, no dobrze, jeśli nie jestem na takim poziomie, żeby pisać całe takie wypracowanie, no to napiszę 10 zdań na jakiś temat. 10 zdań z jakimś czasownikiem. No ale trzeba to ćwiczyć. Jeżeli nie ćwiczysz pisania, no to tak samo nie będziesz dobrze pisał. Jeżeli nie ćwiczysz czytania, no to nie będziesz czytał jakby dobrze i rozumiał różne tematy. Z słownictwem to jest jakby najciekawiej, bo słownictwo to jest z jednej strony najłatwiejszy i najtrudniejszy temat, bo raczej nie ma sensu uczyć się słownictwa jak tak odrębnie i wydzielać na to czas, że teraz się uczę tylko słownictwa, tylko ja mam takie podejście, że słownictwo uczy się przez cały czas i nigdy już nie dojdziesz do takiego poziomu, kiedy będzie absolutnie wystarczająco, bo można nauczyć się gramatyki całej, można nauczyć się czegoś całego, już wszystkie, na przykład umieć jak czytać poprawnie, ale słownictwo nigdy się nie kończy, więc to już będzie taka droga na całe życie, uczyć się słownictwa, ale z drugiej strony to jest tak jakby dużo fanów w tym, że jeżeli na przykład czytasz jakiś tekst, to zawsze wypisuj sobie jakieś słowa, które są nieznane albo widzisz po raz pierwszy, tak? Robisz jakieś zadanie gramatyczne i generalnie musisz się koncentrować na gramatyce, ale znowu zobaczyłeś jakieś słowo, które no nie za bardzo rozumiesz, znowu sobie wypisz. I zobaczysz po jakimś czasie, że im bardziej jakieś słowo wypisujesz, to znaczy, że ono jest ważniejsze, więc częściej to słowo spotykasz, więc raczej
będziesz lepiej to słowo już wiedział za jakiś czas, przez to, że ono częściej się pojawia, i więc będziesz się uczył tych słów najważniejszych na początku i tak będziesz sobie po prostu iść przez całą drogę. Jakby słownictwo uczy się przez cały czas, nieważne jakie ćwiczenie robisz, ale czytanie, pisanie, mówienie to musi być wydzielane jako taki odrębne coś, że dzisiaj robię 20 minut tego, 20 minut tego i 20 minut tego na przykład. Mhm. A jeśli, bo tak, wiesz, ja też kojarzę jakby z mojej perspektywy. Kiedyś, jak ja zaczynałem, tak powiedzmy, uczyć się, nie traktuję nauki, pomijam naukę szkolną języka, ale na własną Bo- rękę, jak zaczynałem. Bo No. Kamil, ty w jakich językach rozmawiasz? Ty mówisz, że uczysz się Nie. Ja rosyjskiego? mówię po polsku, angielsku, hiszpańsku, portugalsku, teraz uczę się rosyjskiego. No. Ale pamiętam właśnie, że jak zaczynałem uczyć się powiedzmy trzeciego języka, tak, który angielski wiadomo, uczyłem się w szkole, to byłem bardzo zmotywowany właśnie, tak? Tylko problem był taki, że ja nie wiedziałem konkretnie co robić. Wiesz o co mi chodzi? Jakby tak konkretnie, nie? No dobra, ktoś nas teraz powiedzmy ogląda, nie wiem, zmotywował się, zmotywowaliśmy go. Chce zacząć uczyć się angielskiego jutro, czy rosyjskiego, polskiego, tak? Zna już polski, ale chciałby, wiesz, dołożyć coś, nie? To powiedzmy, co robić konkretnie? Mamy godzinkę dziennie, musimy to podzielić, tak? Wiadomo, na te 4 czy 5 dyscyplin, ale co robić? To zależy indywidualnie, kto jest na jakimś poziomie, nie? Tak, to trudno jest dać taką jedną radę, no bo na przykład dla osoby, która jest już na poziomie B2 i ona chce wyjść na przykład na poziom taki C1 w tym języku, no to ja bym dał jedną radę, a dla kogoś, kto zaczyna, to zupełnie inną. Generalnie dla wszystkich to ja bym tak powiedział, że musisz zidentyfikować, z czym masz problem, tak? Jeżeli już zacząłeś, jeżeli już jesteś na jakimś etapie tego języka i z czym masz problem, nie? Jeżeli ktoś czuje, że on nie wymawia dobrze dźwięki i on ma taki, że ludzie czasami go nie rozumieją, albo on sam czuje, że ta osoba czuje, że no może nie do końca wymawia jakieś słowa poprawnie, no to każdy zna już odpowiedź, co robić. No trzeba wbić w YouTube'a, jak na przykład fonetyka jakiegoś słowa, jak się czyta dźwięki w tym i tym języku, i najlepiej słuchać native speakerów, jeżeli o to chodzi, jeżeli chodzi o ten temat, bo to jest najlepsze źródło jakby do powtarzania tych dźwięków. Jeżeli ktoś ma problem, że na przykład no nie zna jakiegoś słownictwa, spotyka taki trudny, nie wiem, że na przykład nie wie, co powiedzieć na jakiś temat, bo nie ma po prostu zasobu, tak, słownictwa na jakiś temat, no to najlepsze rozwiązanie jest na przykład znaleźć artykuł na temat, na przykład jeżeli ktoś zaczyna tak jakieś pierwsze etapy, uczymy się mówić o swojej hobby, uczymy się mówić o swoim życiu, przeczytaj na początku artykuł, jak ktoś już napisał o swojej hobby, jak ktoś już inny, posłuchaj jak ktoś, albo wbij w YouTube'a, obejrz jak ktoś już inny opowiada o swoim życiu. Jeżeli nie jesteś wciąż na takim etapie, żeby samemu już zacząć jakby na przykład podobny monolog przed kamerą, każdy ma już kamerę, każdy ma telefon, może to zrobić, no to spróbuj zrobić shadowing. Jedne z najlepszych ćwiczeń, po prostu spróbuj imitować i powtarzać zdanie na przykład mówione przez native speakera w najlepszy sposób, w który potrafisz. Tak? I zdanie po zdaniu. Jeżeli zdanie jest za dużo, rozbij to jeszcze na mniejsze kawałki, na mniejsze kroczki, po słowu. Tak? I wtedy na pewno będziesz robił ten progres w mówieniu, będzie się rozwijało twoje słownictwo, tak samo. No i jakby trzeba patrzeć indywidualnie, kto i co chce na przykład polepszać. Mhm. A jeśli ty miałbyś zacząć się teraz uczyć nowego języka od zera, to od czego byś zaczął? Zacząłbym na pewno od Duolingo. Tak. Zacząłbym, żeby Duolingo robi jest dobrą opcją na początek. Ono tak pomału tobie przedstawia różne dźwięki. Ja zaczynam na przykład, jak z francuskim zaczynam z YouTube'a,
tak samo, albo z jakichś też podobnych aplikacji jak Duolingo. To ciekawe, bo zawsze wszyscy są anty-Duolingo. Nie, mi się wydaje, że jest to apka, która dobrze się rozwija i ona już na przykład teraz jest na wyższym poziomie niż było wcześniej, ale ludzie, ja jestem anty-Duolingo tak jak ono samo siebie reklamuje, że na przykład 5 minut dziennie i no znowu wracamy do 1000 godzin na przykład poziomu. No ile ty musisz robić po 5 minut dziennie, żeby dojść do 1000 godzin, tak? Plus ona cię jakoś nie zmusza za bardzo mówić i tam jest taki robotowy takie mówienie, ale na sam początek, kiedy ty dopiero zaczynasz, kiedy ty nawet nie masz pojęcia, jak wszystkie te na przykład dźwięki się czytają, to jest dobra opcja. To jest jakiś start. YouTube na przykład jest teraz w naszą erę. Mi się wydaje, że już nikt nie ma takiego excuse, żeby powiedzieć, o, ja mogę nauczyć się języka, bo teraz my mamy tyle zasobów, jak nikt z ludzi nie miał w przeszłości. Mamy teraz dostęp do native speakerów i ja na przykład na swoim przykładzie udowodniłem i sobie, i wszystkim osobom, które mi mówiły, że bez życia w tym środowisku tego języka nie da się dojść do jakiegoś wysokiego poziomu. Ja doszedłem do poziomu C2 w Polsce, mieszkając w Polsce i nigdy w życiu na ten moment zdawania testu nie odwiedzałem żadnego kraju anglojęzycznego. No, i jak przyjechałem... Ale mówisz, że doszedłeś na C2 angielskiego, mieszkając w Polsce, tak? Tak, doszedłem do C2 angielskiego, tak? Bo to był taki przykład, że jakby teraz, w naszą erę, nie musisz jechać do tego kraju. Jakby, oczywiście zawsze to będzie takie wspierające i pomagające twojemu rozwojowi, ale generalnie nie jest to konieczne, żeby dojść do jakiegoś wysokiego poziomu w jakimś języku, żeby tam mieszkać. Jakby jest dużo ludzi w Ukrainie, w Polsce, z Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce latami i oni nie potrafią tak jakby dobrze wysławiać się i komunikować na przykład w polskim. I tak samo jest w innych krajach. To jest po prostu taki przykład, który ja spotykałem. Więc i tak samo na przykład w Kanadzie jest tutaj dużo osób, którzy mieszkają. Ja też myślałem, że no, może to tak w Polsce było, ale tak przyjechałem do Kanady. Jest dużo osób w Kanadzie mieszkających latami i też nie za bardzo rozmawiających po angielsku. I to jest to, że ty po prostu będziesz mieszkał w tym środowisku, nie ucząc się dodatkowo aktywnie, to samo przez to jakoś magicznie cię nie nauczy jakby języka, więc zawsze to jakby powtarzam i można symulować sobie środowisko, bo na przykład jak ja uczyłem się, na przykład jak studiowałem w Polsce, no to miałem, wiadomo, studia, to miałem środowisko, miałem znajomych, miałem przyjaciół, tam się spotykaliśmy, to uczyłem się przez cały czas polskiego i byłem w środowisku, ale na przykład żeby w angielskim dojść do tego poziomu, jak u mnie to było, to miałem po prostu symulować sobie środowisko. Ja wszystkie materiały słuchałem po angielsku, wszystko pisałem, na przykład swój jakiś tam notatnik po angielsku, więc symulowałem sobie generalnie takie życie jakby w środowisku anglojęzycznym, więc... Tak zwana imersja, tak? Imersja, tak. Imersja, zanurzenie się w środowisku. Jasne. Jaki język będzie kolejny? Nie, już powiedziałem, to już za dużo, już Nie, spoko, teraz jest na YouTubie, pewnie też się tym interesujesz, zakładam. Ja na przykład, nie wiem, czy oglądasz jakichś poliglotów i tak dalej. Teraz słuchaj, teraz już nie ma terminu polyglot, teraz jest hyperpolyglot. Teraz jest dużo osób, które... W sumie też nazwałem kanał swój Hardcore Polyglot, to dałem poprzeczkę wysoką w sumie, bo generalnie to chyba muszę, ale ja mam taki problem, że ja mam do siebie bardzo wysokie wymagania i jak zaczynałem uczyć się francuskiego, to ja widziałem, że dobra, to już będzie mój kolejny język i ja wiem, że jeżeli ja to zacznę, to ja będę chciał mówić francuskim na dobrym poziomie. Na takim, który jest dla mnie przyjemny i w którym mogę być sobą. Bo na przykład uważam, że nikt o tym nie mówił, przynajmniej może ja miałem jakąś unikatową historię z tym, ale nigdy nie słyszałem, żeby ktoś o tym mówił w taki sposób, ale ja uważam, że mieć do siebie wysokie takie wymagania i taką krytykę, to jest coś, co mi bardzo, bardzo pomogło z moim polskim, bo na przykład jak ja kończyłem w Ukrainie szkołę, to ja tam dobrze znałem ukraiński, mogłem się dobrze wysławiać, umiałem pisać dobrze rozprawki,
mi było bardzo łatwo jakby tak, wiesz, być w jakiejś grupie, zażartować i wszystko, być sobą. Miałem jakąś swoją charyzmę. Przyjeżdżam do Polski i czułem, że ja mogę zakomunikować coś. Miałem ten poziom B2+, ale i mogłem na przykład jakoś zdawać te egzaminy, ale nie czułem, że jakby mogę być na swój sposób charyzmatyczny, że mogę być sobą w tym języku i mnie to bardzo irytowało. A jeszcze co bardziej mnie irytowało, to, że na przykład ucząc się do jakiegoś egzaminu, ja wiedziałem, że ja spędziłem tak dużo czasu, żeby na przykład tak się dobrze przygotować i piszę ten egzamin z kimś, na przykład z Polakiem, który pouczył się tylko, nie wiem, tam dzień przed, 2 dni przed, ale po prostu przez to, że jakby jest native speakerem, to miał taki miał taki advantage, że e, bardzo dobrze się wysławiał, bardzo dobrze krasomownie też pisał i wszystko. I ja wiem, że ja spędziłem o dużo więcej czasu niż ta osoba na jakiś egzamin. I ja dostaję na przykład trójkę, a ta osoba dostała 5. I mnie to tak irytowało na początku i dla mnie to był taki silnik, który napędzał moją taką motywację do tego, żeby dojść do wyższego poziomu. I mi nigdy nie było jakby dosyć, aż do poziomu, w którym na 3. roku studiów, to jest mój jeden z momentów, w którym byłem bardzo, bardzo z siebie dumny i w swoim życiu. Na 3. roku studiów doszedłem do poziomu, w którym dostałem stypendium, czyli wszedłem w taki mały procent osób z wysoką średnią i wtedy jakby udowodniłem mi sobie i innym, że jakby no, żeby uczyć się i zdawać ten sam egzamin, na przykład, co na przykład Polak pisze na 5, to ja muszę spędzić o 3 razy więcej czasu, żeby napisać ten sam egzamin na 5, nie? Ale ja sobie udowodniłem, że jakby ja mogę to zrobić i dopiero wtedy, na tym 3. roku studiów, już zacząłem do siebie mieć taki trochę luz. Dobra, już jest to, już jestem zadowolony z tego polskiego, już generalnie nie muszę być taki krytyczny do siebie, ale bez tej krytyki bym tam się nie okazał, bo przez cały czas, jak miałem taką motywację, miałem taki niespokój z tym, że jakby zawsze mnie to było takie, dla mnie to było takie, nie, ja chcę być na tym poziomie. Jeżeli ja planuję żyć, jak wtedy planowałem, i funkcjonować w tym społeczeństwie, no to jak to? Ja nie mam innej alternatywy. Ja mam się nauczyć tego języka na taki poziom, żeby być, wiesz, na tym samym poziomie, plus jeszcze jest zawsze jakaś dyskryminacja ze względu na akcenty. I jakby kto by coś tam nie mówił, to jest i we wszystkich krajach to jest i to było jeszcze tam w badaniach 2000 roku udowodnione, że tam 80-70% pracodawców dyskryminują po akcencie i no i zawsze chciałem sobie jakby sprościć życie. Mi się wydaje, że O to właśnie. upraszcza życie, jeżeli to Nasunęło mi się na myśl takie właśnie pytanie teraz. Jeśli jesteśmy przy tym temacie akcentu, czy ty właśnie jakoś pracowałeś specjalnie, wiesz, typowo właśnie, żeby nie wiem, zredukować swój akcent, żeby właśnie, albo bardziej, żeby nauczyć się polskiego akcentu? Może w ten sposób powinienem sformułować pytanie. Masz na to jakieś sposoby? No, zawsze mi się wydaje, że to jakby w jakiś taki banalny sposób, że jak słuchałem, tak, zawsze jakby nie po prostu słuchałem tego, co na przykład ktoś mówi, tak, tylko zawsze tak myślałem o tych, tak bardziej intensywnie o tych dźwiękach, o tych słowach, tak jakby, wiesz, jak na przykład czasami można słuchać jakiegoś tekstu, słuchać jakiegoś wypowiedzenia, jakiegoś podcastu i po prostu słuchać treść, ale to już taki jest bardziej poziom, kiedy wychodzisz na taki poziom w tym języku, w którym już generalnie nie potrzebujesz polepszać się, tak? I nie jest to ci potrzebne do życia. Ale można też zmienić takie swoje podejście do cokolwiek ty słuchasz, jak ktoś coś mówi, w jakiejkolwiek interakcji, to zwracasz taką dodatkową uwagę na to, jak ktoś coś mówi i tak próbujesz to powtórzyć. Było tak, że ja na przykład, nie wiem, usłyszałem, że ktoś coś powiedział w konwersacji, co mi się spodobało i tak próbowałem to powtórzyć, jakiś ten dźwięk, ale jeszcze czasami, jak na przykład poznajesz
poznajesz nowych, przyjaciół, kolegów w tym innym środowisku, to wszyscy na początku są tacy wyrozumiali i nikt nie będzie cię na początku poprawiał, ale jak już trochę przechodzicie przez te takie etapy koleżeńskie i już trochę bardziej się zbliżacie, to wychodzicie na taki etap, kiedy już zaczynacie tam, będziesz już na przykład słyszał, że ktoś ci tam się trochę śmieje, że coś nie tak powiedziałeś i ja uważam, że to jest bardzo dobry etap i nigdy nie można na to się obrażać i ja wszystkich swoich znajomych w różnych językach, których się uczyłem, zawsze tylko zachęcałem do tego, żeby mnie poprawiali, bo dla mnie to było ważne i dla mnie to było, bo ja wiedziałem, że jakby no dobrze, trochę tam na przykład ktoś się pośmieje z tego, co powiedziałam, ale ja się nauczę. Ja może zwrócę uwagę na coś, na co jak po prostu jako nie native speaker, ja nawet nie zauważałem, że na przykład jakiś dźwięk nie wymawiałem, czy na przykład jakoś inaczej coś mówiłem. No i to bardzo pomagało. To bardzo Jasne, czyli po prostu shadowing, tylko ty miałeś shadowing in Tak. real life, a nie z YouTube'em. Tak, no. Czy planujesz jakoś jeszcze rozwijać projekty, może YouTube, może jakieś dodatkowo i co ewentualnie ludzie mają wpisywać, żeby cię znaleźć? Hardcore Polyglot to jest mój projekt taki, w który próbuję inwestować czas, kiedy ten czas mam. No niestety doba ma tylko 24 godziny. No, ale próbuję i na YouTubie, i na Instagramach, na TikTokach tam się pojawiać i poszerzać tą wiedzę i pokazywać ludziom, jak prawdziwie wygląda uczenie się języka i normalizować to, że to jest po prostu taki czasami struggle z uczeniem się i byciem w jednym miejscu, przynajmniej tak się nam odczuwa, ale no, też pokazuje, że tak nie jest i też pokazuje ludziom, jak tak naprawdę wygląda ten proces i co trzeba robić, żeby wychodzić na jakieś nowe poziomy. Przygotowuję do różnych egzaminów, no więc... Więc jakbyście chcieli znaleźć Vlada, to wszystkie linki będą do jego social mediów w opisie. Tak jak na początku. Wpadajcie na Patreona, po podcast, po ekstra ćwiczenia. Jeśli chcecie, możecie wesprzeć mnie na Patronite. Link tak samo w opisie. Vlad, dzięki bardzo. Bardzo lubię rozmawiać z osobami jak ty, z prawdziwymi pasjonatami nauki języków, więc tak jak mówiłem na początku, i pasjonat, i ekspert, i osoba, która mówi świetnie po polsku. Na pewno jestem przekonany, że wiele osób wyciągnie dużo z tego wywiadu i jesteśmy w kontakcie. Tak, dzięki Kamil jeszcze raz za zaproszenie. Bardzo mi miło.